Cześć! Na promocji 11 listopada zamówiłem na AliExpress taką czujkę dymową. O, tak ona wygląda. Nie za duża, bardzo zgrabna, na dwie baterie. Paluszki te mniejsze, czyli 3xA. Tutaj są dwie bateryjki. W zestawie ich normalnie nie ma, także trzeba sobie dokupić. Spróbujemy zrobić sobie test tej czujki. Czujka jest czujką samodzielną, nie musi łączyć się z bramą żadną, typu właśnie Zigbee. Po prostu łączy się przez Wi-Fi z naszym routerem i mamy do niej dostęp w aplikacji Tuya bądź Smart Life. Ja akurat używam Smart Life i tam to wszystko elegancko działa. Spróbujemy ją sobie dodać, zobaczymy, czy jest jakiś problem. No, najbardziej tak jakby zagrożonym miejscem w domu jest właśnie kotłownia. Ja mam piec węglowy, także może to Was zdziwić trochę, że bawię się w Smart Home posiadając piec węglowy. No, posiadam go ostatni sezon, bo będę go przerabiał w przyszłym roku na pellet, także tutaj będzie bardziej zautomatyzowane i pewnie ekonomiczniejsze palenie. Dobra. Włączamy autoscan, ale teraz muszę tutaj jeszcze zrobić reset. Właśnie reset można zrobić na dwa sposoby. Albo tutaj jest dziurka, w zestawie jest taki drucik specjalny, albo po prostu otworzę i zamknę, bo tu jest, tu jest w tym miejscu mikrostyk, który też prawdopodobnie resetuje tą czujkę. O, widzę, że mryga. O, znalazło. Super. Alarm. Teraz zrobimy sobie test, zadymimy tą czujkę. Zobaczymy, jak ona nam zawyje. Dobra, tutaj podpalam serwetkę. Teraz się ładnie tli. O! Także czujka zadziałała. Aż mi telefon spadł. No i dobra. Ok, czujka działa. Ja ją sobie tutaj zamontuję. Zaraz Wam pokażę całą kotłownię. Zamontuję sobie tutaj gdzieś u góry na suficie. Teraz pokażę Wam swoją kotłownię, jak to wygląda. To jest piec Camino. Nie wiem dokładnie, ile on ma tych kilowatów, ale wydaje mi się, że coś koło 10 chyba. On ma 5 członów. Tak to wygląda. Piec jest cały żeliwny. Tutaj mamy już palenisko, już dogasa. Palę w nim od góry, czyli zasypuję piec węglem i na górze rozpalam tak jakby małe takie ognisko. No i to sobie tam później się fajnie wypala. Zasyp takiego pieca, ten domek, który mam tutaj, to jest w podstawie 80 m². Mamy w tej chwili zagospodarowany parter, robię aktualnie też poddasze. Także no, zasyp takiego pieca starcza nam, w zależności od temperatury na zewnątrz, ale od 18 powiedzmy godzin do tam nawet 28 godzin
w zależności właśnie od temperatury na zewnątrz. Przy tam większych mrozach no to jest tam 16-18 godzin taki zasyp, nic w tym czasie się nie robi. Przy tym piecu on sam sobie tutaj się dopala i potem na nowo rozpalamy po wygaśnięciu. No, zrobiłem sobie taką modyfikację, ja go odziedziczyłem, ten piec po dziadkach. Tutaj jest pozostałość po miarkowniku ciągu powietrza i nigdy tego nie miałem, tutaj nie używałem. To zaadoptowałem sobie po prostu siłownik. Tutaj jest taka wajcha, łańcuszek i połączone jest to ze sterownikami. Najpierw był tutaj ten sterownik, on tylko po prostu załączał pompkę, tutaj się ustawiało na dole klapkę, tam regulowało się ciągiem, co chwilę się podchodziło do tego pieca, się przegrzebywało, dokładało, ale po jakimś czasie po prostu jak zacząłem czytać o tych piecach, to się okazało, że źle używałem tego pieca i postanowiłem sobie zrobić właśnie taką automatykę. Kupiłem taki sterownik, dołożyłem do tego, ten mi po prostu reguluje tylko tą pompką, a ten sterownik reguluje mi tutaj właśnie tą automatyką, czyli załączeniem i wyłączeniem tego siłownika. Mam ustawione tutaj 60 stopni temperaturę maksymalną. Po osiągnięciu 60 stopni na piecu ten siłownik po prostu zamyka klapkę. W sterowniku histereza spada o bodajże chyba 6 albo 7 stopni, czyli tam powiedzmy do 53 temperatura na piecu i zaczyna znowu otwierać mi ten siłownik i tak w kółko. Także no, jest to duża wygoda, bo przez cały czas wypalania pieca, tego zasypu, nic nie muszę przy nim robić. Kolejna sprawa, no wiadomo, że takie piece węglowe są dosyć niebezpieczne, szczególnie jak nie ma nikogo w domu, no ciężko bezpiecznie pozostawić taki rozpalony piec. Dlatego zastosowałem tutaj też zabezpieczenia, ponieważ ten siłownik, który jest tutaj zamontowany, mamy takie ryzyko, gdybyśmy mieli tutaj stałe połączenie z tą klapką, która jakby tworzy ciąg powietrza i rozpala piec, no to przy na przykład uszkodzeniu siłownika w takiej pozycji otwartej, bądź na przykład, nie wiem, awarii prądu, piec zostaje otwarty i po prostu no, rozpala się do maksimum, także może się zagotować nam woda. No, akurat mam układ otwarty, także tutaj może się ta woda przelać, no ale wiadomo, że możemy sobie zniszczyć instalację, piec. Także jest tam jakieś ryzyko, dlatego sobie wymyśliłem taki prosty bardzo patent. Kupiłem taką ceweczkę na 12V. Dorobiłem blaszkę. Po prostu tu dochodzi napięcie 12V. Połączone jest to na plusie, tak jakby mamy doczepiony taki termik, taki bezpiecznik termiczny. On jest na 85 stopni, czyli jeżeli temperatura wody osiągnie 85 stopni tutaj, to rozłącza po prostu zasilanie cewki właśnie tego elektromagnesu i klapka nam opada. No, mogę zademonstrować, jak to wygląda. Tu jest zasilacz, który to obsługuje, także ściągam, no i już tam klapka spadła i w tym momencie piec będzie wygasał. Temperatura nie będzie już rosła, tylko po prostu sobie wygaśnie. Także tak to wygląda. Teraz jeżeli chodzi o ten piec, jest to stara konstrukcja, ale no bardzo dobrze przemyślana. Nie wiem, czy to jest polska myśl techniczna, ale wiem, że jest robiona w Polsce od bodajże 50 lat, albo może i dalej, przez firmę Dozamet. Do dzisiaj części zamienne cały czas dostępne. Mój tata kupował parę lat temu taki nowy piec. Ten ma już, będzie miał niebawem 40 lat i całkiem dobrze się sprawuje, nic w nim praktycznie się takiego złego nie dzieje. W przyszłym roku wymieniam, konkretnie do tego modelu pieca dokupuję się
specjalne drzwiczki. Te są tak jakby zaślepione. Na dole się właśnie montuje specjalne drzwiczki z otworem i z podajnikiem peletu. Dokupuje się zbiornik z takim podajnikiem ślimakowym i za około chyba 6000 już z tym zbiornikiem razem można sobie zaadoptować ten piec do peletu. Zasypuje się zbiornik i można mieć spokój nawet na, podejrzewam, 2 tygodnie. Także wtedy jest wygoda. To by było na tyle. Cześć.